Ja jestem Sebastian Dybowski. Mam tą przyjemność być mistrzem gildii Frontend w JLabs, gdzie mogę dzielić się właśnie swoją wiedzą z innymi deweloperami. A dzisiaj bierzemy na tapet temat stron, które możemy zbudować z Astro.js. I nie przedłużając, przeskakujemy do następnego slajdu. Bartek troszkę mnie tutaj przybliżył, więc ten slajd wydaje się niepotrzebny. Bardzo Ci dziękuję. Tak jak wspomniał, pracuję w JLabs. Od 11 lat jestem frontend deweloperem. Mistrzuję w gildii frontend. To jest bardzo szerokie spektrum działań, więc ciężko mi było znaleźć jakieś inne określenie. Jestem entuzjastą idei free and open source software. No i tak jak Bartek wspomniał, miałem przyjemność gościć na Devoxx 2023 oraz for Developers Wrocław. Tak jak już było wspomniane, uwielbiam chodzić po górach. Czego nie lubię? Poniedziałków oraz PHP. Myślę, że paru frontend deweloperów może się tutaj ze mną połączyć w tej niechęci. Moje topowe technologie React, JavaScript i Node.js, ale tyle o mnie. Przeskakujemy do tematu. Zacznijmy sobie może od takiej krótkiej retrospekcji. Jak kiedyś pisało się strony? Tak? Mamy tutaj takiego mema, który mnie bardzo bawi. To jest obrazek ilustrujący, jak w 2010 roku wszyscy byli tacy big brain i tak się pisało strony. Robiliśmy HTML, jak trzeba było jakiejś interaktywności, to wskakiwało jQuery, stylowanie w CSS-ie, Bootstrap 2, PHP, no i kompletny zestaw, czego nam do szczęścia brakowało. Co z tego wychodziło? Głównie to, spaghetti code. A potem nastała era frameworków. No i po co nam w ogóle te frameworki? Czy tylko skomplikowaliśmy sobie życie? No nie. Są pewne korzyści, konkretne, które wynikają z tego, że takie frameworki javascriptowe powstały. Mamy komponentyzację kodu, gdzie zapobiega nam to duplikacji kodu, którego piszemy, tak? Jeden komponent możemy zaimplementować w wielu miejscach. Runnery testów, bundlowanie, przez to większa stabilność kodu, który dostarczamy. Możemy targetować już konkretne przeglądarki. No, kto pisał na Internet Explorer 9, ten się w cyrku nie śmieje. Frontend w końcu przestał być takim popychadłem wtedy i wdarł się szturmem do strefy enterprise. W dużych firmach, w bankach, w korporacjach przestali właśnie ten frontend wtedy traktować jak taki dodatek, bo Javowcy to górą, a my to nic nie wiemy i nie mamy żadnych standardów. Okej, no przeżyliśmy całą tą rewolucję, ale nadal przecież istnieją takie zastosowania oparte na treści i dalej potrzebujemy takich dość prostszych stron, jak portfolio, jak e-commerce, jak blog, jak jakaś strona one page, marketingowa notabene, Bartek. I czy naprawdę my potrzebujemy do tego całego tego dobrodziejstwa, które nam dają frameworki, czyli Virtual DOM, Synthetic Event, State Management, czyli sumarycznie aż tyle JavaScriptu. I tu wchodzi nam tytułowy Astro cały na biało. Tutaj mamy takie krótkie porównanie. Prawdę mówiąc, ja sam byłem wobec niego sceptyczny, dlatego że to porównanie pochodzi ze strony Astro, także stworzyli je sami twórcy, jeśli chodzi o performance. Natomiast wszedłem w to badanie, tu jest podane źródło, ja w ogóle wam podeślę całą tą prezentację na końcu, jakby ktoś był ciekawy. I ten raport nie kłamie. Ten raport naprawdę jest oparty na wiarygodnych danych pochodzących z takich narzędzi jak Lighthouse, z Chroma, z DevToolsów, i są mierzone takie parametry jak First Input Delay, Cumulative Layout Shift, Largest Contentful Paint, tak? Czyli te topowe wskaźniki odpowiadające za performance animacji, za to, jak strona nam się przeładowuje, jak jest interaktywna, tak? No dobra, no po coś tutaj przyszliście, więc czego się dowiecie z tej prelekcji?
Stworzymy prostą i zoptymalizowaną stronę z wykorzystaniem Astro. Potem będziemy troszkę ten projekt rozszerzać o bardziej zaawansowane rzeczy. No i na końcu oczywiście use right tool for the job, czyli ym, będziemy się starać ustalić, kiedy to Astro będzie dla nas dobrym wyborem, a kiedy niekoniecznie, bo tak jak każdy framework, każdy język programowania czy inne narzędzie, które używamy na co dzień, będzie miało tak wady, jak i zalety. Wymagania do tego, żeby się cieszyć tą prelekcją, no to jest znajomość JavaScript, HTML i CSS, nie musi być na super topowym poziomie i podstawowa znajomość React.js albo innego frameworka UI, który po prostu używa komponentów, bo to nam po prostu da taką bazę do zrozumienia tego, co tu się dzieje. Środowisko deweloperskie, no bo oczywiście to nie będzie tak, że ja wam tylko pokażę wykresy, które są fajne i pokazują, że Astro jest szybkie, ale też będziemy coś kodować, wymagania. Node.js 18, PNPM 8+, można też czystego NPM-a używać, natomiast ja uważam, że PNPM jest szybszy, szczególnie jak się instaluje dependencję któryś raz. Git, jakieś środowisko, IntelliJ WebStorm, VS Code, no i przeglądarka internetowa Chrome albo Firefox polecam. Dodatkowo do tego IDE warto sobie doinstalować wtyczki do Astro. Dobra, co to jest w ogóle to Astro? Czyli tak w skrócie na 3 krokach. Astro jest frameworkiem kolejnym, tak, wiem, co sobie myślicie, bo przez długi czas w internecie chodził taki mem, że na frontendzie codziennie powstaje jakiś nowy framework, ale zaufajcie mi, ten jest naprawdę godny uwagi. Jest frameworkiem UI zorientowanym wokół treści i stawiającym na performance, tak? Czyli głównie będziemy Astro chcieli użyć do takich zastosowań, gdzie mamy dużo treści, obrazków, tekstów, mediów. No ale dobry przykład jest lepszy niż 1000 słów, więc spróbujemy coś zakodować. No i wymyślimy sobie koło na nowo. To jest taki task, który każdy z Was na pewno miał w swojej pracy lub w jakimś swoim projekcie. Trzeba zrobić link, komponent, który obsługuje URL i po prostu nam generuje link, który można kliknąć i który nas gdzieś przenosi do jakiejś innej strony, tak? Więc zaczniemy sobie standardowo od Reacta. Porównamy sobie, jak to wszystko wygląda w tradycyjnym reactowym podejściu, a potem będziemy przechodzić już do Astro i będziemy widzieć, gdzie to jest lepsze, jaką nam może to dać korzyść. Tak więc kopiujemy sobie komendę, która nam po prostu postawi nowy projekt. OK, mamy. Mamy taką standardową tutaj strukturkę projektu reactowego. Otworzymy sobie go w VS Code. No i mamy standardowy zestaw source, index app, tsx, tak, podstawowa struktura projektu. I co będziemy jeszcze chcieli zrobić? Będziemy sobie chcieli zainstalować dependencje w projekcie oraz będziemy sobie chcieli zainstalować Bootstrapa, bo ze względu na to, żeby uprościć po prostu ten proces budowy strony, skorzystamy z gotowego narzędzia, z gotowej biblioteki, jeśli chodzi o stylowanie, tak? Nie będziemy się tym zajmować, bo to nie jest clue tej prezentacji. OK, i teraz mamy tutaj taki snippecik, zaraz sobie go omówimy. Przeskakujemy do app.tsx i tutaj sobie tworzymy taką prostą strukturkę, po prostu kontener i wiersz oraz kolumna.
To będzie taka baza dla naszej aplikacji, żeby dalej coś zbudować. No i mamy też komponent linku, tak? Taki klasyczny komponent. Stworzymy sobie katalog. Stworzymy sobie plik i wklejamy tutaj ten przykład. Bardzo prosty link, przyjmuje 3 propsy, URL, tekst, który się będzie wyświetlał jako ten tekst do kliknięcia. I decydujemy, czy po prostu to nam ma się wyświetlić jako taki przycisk primary albo secondary, to tylko i wyłącznie nam determinuje wygląd tego przycisku. No i teraz co nam zostało? Jedynie zaimportować ten link do app.tsx. Importujemy link oraz używamy tego komponentu. Tak? Ja tutaj zalinkowałem 2 strony, JLabs oraz Talk for Devs. Teraz jak wszystko poszło dobrze, to powinniśmy móc sobie ten kod odpalić i podglądnąć. Jest to taki stosunkowo prosty przykład, który tak naprawdę nie potrzebuje Reacta do tego, żeby to pisać. Moglibyśmy to napisać w czystym HTML-u. Komponentyzacja natomiast, którą nam daje React, sprawia, że deweloperom jest przyjemnie pisać i ogranicza ona duplikację tego kodu, tak jak wcześniej wspomniałem. Dodatkowo jest jeszcze TypeScript, który nam pilnuje tego, żeby typy się zgadzały, ogranicza nam to ilość błędów. Niestety, co sobie zaraz zobaczymy, mimo że ten nasz kod jest taki prosty i on robi tak niewiele rzeczy, to do przeglądarki, tutaj sobie zbudujemy ten projekt teraz, tak? Zbudujemy sobie projekt, skopiujemy link. Wchodzimy sobie na tą stronkę. Tutaj powiększę DevToolsy, bo one tutaj grają pierwsze skrzypce. Tak, sprawdzimy sobie jeszcze, oczywiście tutaj wszystko działa. Nasze linki prowadzą do stron, do których chcemy, żeby prowadziły. My sobie tutaj opróżnimy pamięć podręczną i zobaczymy w networku, co się dzieje przy tej naszej aplikacji Reactowej. Dodam tylko, że wybrałem tryb buildu produkcyjny, tak, więc to już jest taki kod, który trafiłby na nasz serwer. No i co tu mamy? Mamy stronkę naszą w HTML-u, tak, ona waży 732 bajty. Mamy CSS-ik, który sobie załączyliśmy 32 prawie kilobajty, ale mamy też JavaScript, mimo że mamy linki, które teoretycznie tak w czystym HTML-u na logikę rzecz biorąc nie powinny żadnego JavaScriptu potrzebować. Ten JavaScript no to jest oczywiście cały React, tak? To jest ten virtual DOM, który jest potrzebny do tego, żeby handlować te update'y na całym domie i wszystkie inne rzeczy, które React po prostu nam dostarcza z defaultu, tak? I sumarycznie dostajemy build, który ma 80 kilobajtów, tak? Ja wiem, że pewnie powiecie mi teraz, że to jest nic, nie? Że to jest 80 kilobajtów, to się ładuje w sekundę, ale musimy pamiętać o 2 rzeczach. Są miejsca na świecie, gdzie internet jeszcze nie jest tak dobry. I jeśli chodzi właśnie o jakieś tam bardziej odleglejsze kraje, w których infrastruktura LTE czy inna nie jest jeszcze tak rozpowszechniona, to tam liczy się każdy kilobajt, albo też na przykład jeśli będziemy pisać aplikację, która jest dedykowana jakimś ludziom, którzy są wysyłani w niedostępne tereny, no to tam też nie mamy zbytnio dostępu do internetu szybkiego, tak, więc liczy się wtedy każdy kilobajt. Dodatkowo no, liczy się user experience oprócz tego, tak? Czyli first time to load. Często ludzie w ogóle nie korzystają z danej usługi zaproponowanej na stronie, tylko dlatego, że ona się wolno ładuje i zdążą ją wyłączyć wcześniej. Trzecia sprawa jest taka, że nasza aplikacja w miarę developmentu rośnie, tak? Więc teraz mamy 80 kilobajtów, ale z każdym komponentem, z każdą stroną, z każdym resource'em, który dodamy do naszej aplikacji, ta aplikacja nam będzie puchnąć i tych kilobajtów będzie coraz więcej. No dobra, no i
co teraz? Mamy konkluzję, że jest ten JavaScript, a nie powinno go być, w sensie nie potrzebujemy go za bardzo. I co możemy z tym zrobić, jeśli chcemy mieć dalej fajny developer experience? No to spróbujmy z tym Astro. Teraz analogicznie do tego, co zrobiliśmy tutaj, postawimy sobie projekt Astro. Tu mamy taki fajny kreator tego projektu. Wpiszę nazwę. I on nas pyta o parę rzeczy. Ja wybiorę opcję Include Sample Files, czyli on nam wypełni ten projekt jakimiś przykładowymi plikami. To będzie bardzo pomocne, bo będziemy się mogli zapoznać ze strukturą projektu Astro. Na razie zrezygnujemy z TypeScriptu na potrzeby tej prezentacji, ale nie róbcie tak w domu. Zainstalujemy dependencje oczywiście i nie będziemy chcieli tworzyć Git repository, bo na potrzeby tej prezentacji jest to po prostu zbędne. No i teraz Astro daje nam się chwilkę zrelaksować, żeby utworzyć projekt. Tu jest plus w stosunku na przykład do kreatora Reactowego, że on od razu instaluje dependencje, tak? No więc mamy teraz ten projekt Reactowy, ale dodatkowo otworzymy sobie projekt Astro. Ja tutaj powiększę, żebyście wszystko widzieli. Wchodzimy w projekt. I voilà. Struktura wydaje się podobna, natomiast od razu na wstępie mamy tutaj parę rzeczy, które się różnią od projektu Reactowego. Przejdziemy sobie teraz przez parę ciekawych rzeczy. Po pierwsze mamy plik astroconfig.mjs. Tutaj jest generalnie taki config Astro, gdzie możemy sobie zapinać różne integracje, o których później powiem. Będziemy mogli tutaj modyfikować tryb buildowania aplikacji, o tym też będzie później, ale generalnie wszystkie opcje, które Astro posiada, jeśli chodzi o swoje działanie, no to tutaj będziemy je zmieniać. Oprócz tego mamy 3 ciekawe katalogi. Mamy components, tutaj będą nasze komponenty takie reużywalne, właśnie jak ten link, który stworzyliśmy. Mamy layouts, czyli to są, są to takie layouty, które po prostu standaryzują nam wygląd strony. Możemy mieć ich kilka dla kilku typów stron. Na przykład tutaj mamy taki layout właśnie, w którym jest podstawowa struktura HTML, tagi head, czyli to wszystko, co jest niezbędne do działania strony. No i oczywiście body, no i tutaj mamy taki komponent od Astro Slot. On będzie nam przyjmował różne strony w zależności od tego, jaki będziemy mieć routing. No i jak już mowa o routingu, no to w Astro routing jest file-based, czyli oparty na plikach. Każda strona tutaj w tym katalogu Pages będzie z automatu traktowana jako osobny routing. OK, no i tak jak poprzednio, będziemy sobie instalować Bootstrapa, żeby nas wyręczył troszkę w stylowaniu. No i teraz sobie pewnie myślicie, o nie, i wszystko od początku. Teraz znowu musimy napisać ten komponent, znowu musimy jakby zaadaptować ten kod z Reacta do Astro, żeby powiedzieć te linki. Nic bardziej mylnego. Dzięki integracjom Astro możemy wykorzystać komponenty Reactowe takie, jak one są w naszym kodzie. Po prostu dodajemy integrację z Reactem. Tutaj w terminalu wpisujemy pm astro add react i teraz Astro robi to wszystko za nas. Pyta nas, czy chcemy dodać dodatkowe dependencje. Ja klikam yes, bo chcę. Dodatkowo pyta nas, czy za nas nie zmienić pliku astroconfig, tak? Czyli chce od razu nam do tej integracji dodać właściwy config. Też się zgadzam. No i oczywiście chce nam tsconfig.json zmienić. Chociaż nie wybraliśmy TypeScriptu, ale jak widać wygenerował się plik tsconfig. No i teraz co robimy? Kopiujemy nasz plik link tsx z projektu Reactowego, tak? Kopiujemy go po prostu w całości jako plik i wrzucamy go
folderu components. Kopiujemy również strukturę, którą mieliśmy w pliku app.tsx i ona u nas wyląduje w indeksie Astro, tak? Tu mamy właśnie taki już przykład przez Astro przygotowany, ale on nam jest tak naprawdę do niczego niepotrzebny. My sobie tutaj skopiowaliśmy, praktycznie to jest ten sam kod, który mieliśmy w Reactie, tak, w pliku app.tsx, natomiast jest on owrapowany jeszcze w ten layout, tak, czyli w ten cały kod, który nam zapewnia strukturę strony, HTML i tak dalej, tak. Jeszcze dodatkowo sobie tutaj zaimportujemy link z komponentów. Tutaj niepotrzebnie nam niestety wrzucił named import, a my chcemy default import. Bo to nie jest Astro, tylko TSX. A nie, jednak miał rację. Właśnie, bo to jest komponent reactowy, więc to będzie taki import. Tu mieliśmy Bootstrap, jeszcze ominęliśmy jedną rzecz, bo oczywiście ten Bootstrap, jak sobie zainstalowaliśmy, no to on gdzieś musi być załączony, tak? Astro ma taką sprytną składnię, że po prostu w tej górnej sekcji, gdzie są importy, my możemy sobie po prostu zaimportować CSS, tak jak w Reactie, i on będzie załączony do całości naszego projektu. No i teraz robimy taką samą rzecz. Jeszcze layout sobie zedytujemy, bo my mamy ten layout z Astro, który jest defaultowy. My sobie tutaj zmienimy troszkę. Usuniemy sobie po pierwsze te style, które są nam niepotrzebne z Astro, tak. I tutaj w body sobie wkleimy taką prostą strukturkę, czyli mamy maina. Do tych opcji, po co te transition, animate, slide i po co to jest, to wrócimy później. Natomiast to jest nam jedynie teraz potrzebne do przykładu. OK, czyli mamy wszystko. Odpalamy komendę buildu. Pięknie nam się projekt... Oj, zatrzymałem go niechcący. Pięknie nam się projekt zbudował. Teraz kopiujemy ten URL. No i obok strony reactowej wklejamy sobie ten link i robimy to samo, co wcześniej, tak? Czyli opróżniamy tutaj pamięć podręczną i patrzymy, co nam się załadowało w networku. Mamy 34 KB tym razem zamiast 80 załadowane, mimo że dalej to jest kod reactowy, tak? Nie mamy żadnego JavaScriptu załączonego i działa to tak samo. Czyli zyskaliśmy tym samym ponad połowę na transferze. Nie wiem jak wam, ale mnie się to podoba. Jak to się stało? No, przy komponentach nie zawierających żadnej logiki, przy których nie zaznaczyliśmy, że chcemy być, mają być reaktywne, Astro kompiluje je do czystego kodu HTML, po prostu pomija ten cały Virtual DOM, który jest Reacta, mimo że czyta komponenty reactowe tak, jakby to były komponenty natywne. Skoro nie ma JavaScriptu, to nie ma też Virtual DOM. Ja bym bardzo chciał, jak słuchacie mnie teraz, żebyście napisali w komentarzu, potem przejdziemy do tych odpowiedzi, czy to dobrze, czy źle, że tego Virtual DOMu nie ma i jak w ogóle myślicie na ten temat. Przechodzimy sobie do następnej sekcji, czyli routing, jak to w Astro wygląda. Tak jak powiedziałem, wszystko, co zawrzecie sobie w tym folderze Pages, to będzie traktowane jako osobny routing, tak?
W Astro są różne dozwolone naprawdę formaty. Jeśli mamy integrację z zewnętrznym frameworkiem, możemy jako stronę jak najbardziej użyć JSX, TSX, Vue. Oczywiście natywny format Astro też jest czytany, ale co ciekawe, możemy też załączać pliki Markdown, tak? Czyli jeśli chcemy bardzo prostą stronę, na przykład jakiś regulamin albo FAQ, gdzie mamy tylko pytanie, odpowiedź, nagłówek, paragraf, tak, no to możemy sobie skorzystać z Markdowna albo z MDX-a, no to wtedy on oprócz tych prostych możliwości oferuje nam jeszcze import komponentów do swojej struktury. Teraz sobie dodamy parę stron, żeby zobaczyć, jak to w ogóle działa. Tworzymy sobie nową stronę pod tytułem Kontakt. Kontakt Astro. No, przygotowałem taką prostą templatkę, tak. Tutaj będziemy mieli jeden obrazek, będziemy mieć ten layout, który nam wszystko spina, tak. Jakiś nagłówek, paragraf z adresem i użyłem jakiegoś stokowego obrazka z pexels.com. A oprócz tego jeszcze dodamy sobie podstronę o mnie na Markdownie, żebyśmy po prostu zobaczyli, jak to wszystko fajnie chodzi. Tutaj też przygotowałem parę takich przykładowych akapitów, prawda, razem z headerami. Natomiast co ciekawe, tutaj możemy dodawać takie parametry do tych markdownów. Na przykład możemy też wybrać, że chcemy, żeby ten nasz markdown również był owrapowany w layout, tak jak wszystkie pozostałe strony. No i możemy sobie takie ala propsy definiować. Tutaj mamy title, czyli to, co nam się będzie wyświetlać w podpisie karty w przeglądarce, tak? Tutaj sobie to wszystko zrobiliśmy, natomiast teraz mieliśmy Astro, które nam działało w trybie buildu produkcyjnego. My sobie wpiszemy pnpm dev, żeby to nam wszystko na bieżąco pokazywało te zmiany, tak? Tutaj już jest odświeżone. Tak, zgadza się 4, 3, 2, 1 i próbujemy. Wpisujemy about. Działa. Mamy stronkę wygenerowaną. Na podstawie tego, że ją umieściliśmy w katalogu Pages. Oprócz about mieliśmy jeszcze kontakt. I tak jak zakodowaliśmy, mamy adres, mamy obrazek, wszystko jest w layoutie, tak? Nie mamy czystego HTML-a, który dostarcza nam jakąś stokową, przeglądarkową czcionkę. Wszystko jest sformatowane według Bootstrapa. Dobra, to jak już mamy taki fajny layout i mamy podstrony, no to spróbujemy sobie zaimplementować komponent navbar. I tutaj troszkę będziemy mogli zobaczyć, jak to wszystko działa. Ten, kto z Was programował w Reactie, no to będzie się czuł bardziej jak w domu. Możemy sobie tutaj w tej sekcji, ja to nazwałem wcześniej, że to jest taka sekcja importowa, gdzie możemy importować biblioteki, ale nie tylko. Możemy sobie też zdefiniować własne zmienne, tak? I na przykład jak nie chcemy tutaj manualnie wpisywać wszystkich linków, które na stronie występują, możemy po prostu sobie zdefiniować array tych array obiektów, który nam po prostu posłuży potem do zmapowania na odpowiednie komponenty linkowe. To bardzo podobnie właśnie robi się w Reactie, a to natywny komponent Astro. To, że my tutaj zdefiniowaliśmy const, to wcale nie znaczy, że on będzie się zachowywał jak const w przeglądarce. Astro na etapie buildu nam te wszystkie javascriptowe rzeczy wykona i po prostu wypluje nam już wyrenderowany HTML.
Mamy ten komponent navbar i teraz zobaczymy sobie, jak możemy go użyć, ale to za chwilkę, bo jeszcze mamy komponent footer. Tak jak w każdej szanującej się stronie musi być navbar i footer. I tak jak widzicie, footer ma propsa, czyli możemy sobie te komponenty parametryzować, tak? Jeśli chcemy do komponentu coś przekazać, no to robi się to bardzo podobnie jak we wszystkich innych wiodących frameworkach. Mamy interfejs TypeScriptowy, tak, który nam tutaj pozwala zdefiniować propsy. Wybieramy, że rok ma być typu string, a poniżej robimy już taką magię, która jest z Astro, która nam pozwala na zdefiniowanie defaultowej wartości. Tutaj akurat wybrałem, że jeśli nie zdefiniujemy propsa year, który jest opcjonalny, to niech przeglądarka nam po prostu weźmie rok, który jest aktualny, tak? No i w tym momencie wracamy do pliku layout i w tym pliku layout sobie importujemy te nasze komponenty footer i navbar, tak? Tak. Zdefiniowaliśmy te komponenty i teraz zobaczmy, co tu się dzieje. Proszę bardzo, na naszej stronie mamy już navbar. Po kliknięciu na home ładnie przeniósł mnie na stronę główną, about, kontakt, wszystko działa. Jak zauważyliście pewnie, podczas klikania na te podstrony one się przeładowują, dlatego że Astro generuje nam każdą podstronę do osobnego pliku HTML. Jest opcja na to, żeby to zmienić i żeby Astro zachowywało się tak jak single page application, ale do tego przejdziemy. Natomiast tak to jest realizowane z defaultu. Tutaj w footerze mieliśmy ten props year, tak? Ja go nie zdefiniowałem, a mimo to w footerze mamy 2024. Tak jak wspomniałem wcześniej, zdefiniowałem to w ten sposób, aby default value było aktualnym rokiem pobranym z przeglądarki. Ale jak najbardziej możemy sobie ten props teraz nadpisać. I na przykład wpiszę, że jest rok 1670. I oczywiście footer nam zaakceptuje taki props. Ok, mówiłem o tym przeładowywaniu, czyli że jak wchodzimy na daną stronę, używając naszego navbaru, tak, to za każdym razem mamy przeładowanie strony. Oczywiście po którymś wejściu na tą samą stronę, ta strona nam się skeszuje w pamięci przeglądarki, natomiast możemy zrobić takie bardziej smooth experience dla użytkowników i możemy wykorzystać do tego komponent View Transitions od Astro, który sobie zaimplementujemy w pliku layout. To jest taki osobliwy komponent. Oj, najpierw musimy go zaimportować oczywiście, bo jego dodajemy w sekcji head. Czyli to nie jest taki komponent, który nam się renderuje, on bardziej dodaje nam pewne skrypty w naszej sekcji head i właśnie tutaj przyda nam się ten parametr transition animate, tak? To jest parametr Astro, który nam definiuje, jaka animacja ma towarzyszyć przejściu strony. I teraz, kiedy wejdziemy sobie na naszą stronę i klikniemy sobie na przykład about, to już nie mamy przeładowania, tylko mamy taki slajd właśnie, tak jak sobie zdefiniowaliśmy. No
dobrze, ale jak to działa? Jak to działa, że to nam przeładowuje? Natomiast czy to nie wpływa na przykład negatywnie na rozmiar buildu, bo kiedy zbudujemy sobie taką aplikację Reactem, to on z defaultu nam załaduje całą treść do pliku javascriptowego. No, są teraz inne opcje optymalizacji tego, kiedyś nie było, natomiast ten mechanizm jeszcze nie jest tak optymalny, jak to jest w Astro. Na przykład teraz, jak chciałbym, mm, muszę tutaj zmniejszyć troszkę to okienko, wejść na zakładkę kontakt, to już po najechaniu na link Astro ładuje mi w tle tą treść tej strony kontakt, tak? Także jak ja ją klikam, to już tylko resursy są ładowane właściwie. Okej, jak na razie robiliśmy takie rzeczy, które kręciły się głównie wokół takich statycznych struktur, tak, gdzie nie za bardzo mieliśmy jakiś reaktywny JavaScript do zaimplementowania. Teraz spróbujemy sobie zobaczyć, jak to może być zaimplementowane w Astro na przykładzie takiego komponentu do zmiany motywu strony. Utworzymy sobie tutaj plik theme switcher Astro. Skopiujemy sobie snippet i już przechodzimy do tego, żeby go omówić. Ten kod wykona się z kolei, który jest umieszczony w tagach script, wykona się w przeglądarce przy każdym przeładowaniu strony, tak? Więc to już nie jest ten tryb, gdzie Astro nam wszystko buduje w fazie buildu, tak, i dopiero wyrzuca nam statyczny HTML. Jeśli w komponencie Astro zdefiniujemy skrypt, to on już będzie się zachowywał jak normalny JavaScript, tak? Niestety tutaj nie ma takich handlerów jak w Reactie, że można właśnie sobie użyć jakichś synthetic events czy refów. Trzeba się bardziej opierać na czystym JavaScriptie, co ja personalnie lubię, bo ten kod jest dla mnie bardziej zrozumiały. Definiujemy sobie 2 batony i potem do nich odnosimy się w JavaScriptie. Też pobieramy element body i na tym elemencie body będziemy ustawiać atrybut databs theme. To jest atrybut, który przychodzi nam z Bootstrapa i w zależności od tego, czy jest on ustawiony na light czy na dark, to będzie nam się motyw strony zmieniał na ciemny bądź jasny. Tutaj połapałem te batony po ID-kach i po prostu przy każdym kliknięciu będzie nam się na body ustawiać taki parametr. Ok, więc teraz przyszła pora na to, żeby nasz komponent użyć. Ja tutaj wykorzystam kolejny snippet. Importujemy theme switcher do naszego navbara i umieszczamy go po prostu jako komponent nie przyjmujący żadnych propsów. Zobaczmy, jaki jest efekt. Mamy otóż nasze przyciski w navbarze, light i dark. Jak widać, działają. I to na każdej podstronie. O, tutaj się coś wykrzaczyło. Nie mogłoby być prezentacji bez wykrzaczenia się. O, a to pewnie jakaś kwestia cache'u. Niemniej jednak tak JavaScript w Astro. Dobra, ale mamy jeszcze w Astro takiej konstrukcję jak interaktywne wyspy. Kiedy importujemy do Astro komponenty z innych frameworków, tak jak to zrobiliśmy z linkami, my musimy zdecydować, czy chcemy, żeby one były interaktywne, bądź nie. Jeśli zdecydujemy, że komponenty będą nieinteraktywne, to będą one po prostu przekompilowane na statyczny HTML. W przypadku, kiedy mamy jakiś stan, jakieś kliknięcia, wtedy musimy wybrać formę interaktywną takiego komponentu. Więc spróbujmy to sobie zrobić na takim przykładzie countera. Tworzymy nowy plik.
Jest to plik tsx, bo będziemy używać kodu reactowego. I on ma bardzo nieskomplikowaną logikę. Tutaj mamy use state, czyli taki hook reactowy, który nam będzie trzymać stan 1 bądь 0. Przepraszam, stan numeryczny, domyślny jest 0 i mamy dwa batony, które za pomocą onClick będą nam zmieniać tą wartość o +1 albo o -1. Nic prostszego, prawda? I teraz ten komponent reactowy chcemy sobie zaimplementować w pliku index.astro. Więc musimy go wpierw zaimportować i używamy go w strukturze tak samo, jak byśmy natywny komponent Astro używali. OK, i mamy ten nasz komponent, klikamy i on nie działa. Dlaczego? Dlatego, że nie zdecydowaliśmy, czy chcemy, żeby on był interaktywny, czy nie. Więc tutaj sobie ten counter zmodyfikujemy o taką dyrektywę client load. Czyli chcemy, żeby po prostu klient, czyli przeglądarka załadowała nam JavaScript do tego komponentu. I jak widać, wszystko teraz działa. Cała ta logika reactowa, która jest zaimplementowana w tym pliku, zaczyna działać. Natomiast trzeba się liczyć z tym, że jeśli implementujemy taki komponent, no to ten cały JavaScript, który jest potrzebny do jego działania, on będzie nam również zaimportowany i będzie nam wrzucony jako resource do networku naszej przeglądarki, tak, do pamięci. Co jest ciekawe, Astro ma jeszcze inne dyrektywy. Na przykład bardzo ciekawą jest Client Visible. Client Visible to jest taka dyrektywa, która nam pozwala na to, żeby powiedzieć aplikacji: hej, dopóki ten element interaktywny nie jest widoczny, to nie ładuj jego JavaScriptu. Teraz sobie to spróbujemy sobie to zasymulować. Teraz jesteśmy na tym głównym widoku z linkami, scrollujemy w dół. O, najechaliśmy na counter, który ma reactową logikę javascriptową i dopiero w tym momencie nasza przeglądarka załadowała nam ten cały JavaScript, który był potrzebny. Łącznie nawet z templatką, czyli z counterem TSX, tak? Czyli struktura również została wtedy załadowana, co jest, uważam, ze strony performance'u bardzo korzystne. Są jeszcze inne rodzaje dyrektyw, których już tutaj nie pokażę, natomiast one są bardzo ciekawe. Client Visible to już przerobiliśmy. Client Idle jest to dyrektywa, która decyduje, czy komponent ma być załadowany, ale ładuje komponent dopiero wtedy, jak strona już jest załadowana do przeglądarki, czyli jeśli mamy już wygenerowaną strukturę HTML, jeśli mamy jakieś ważne informacje, które w pierwszej kolejności chcemy użytkownikowi zaprezentować, to jest to dobry wybór, bo te wszystkie interaktywne części zostaną doładowane później. No i jest jeszcze client media, czyli możemy zdecydować, że w konkretnym media query tylko te komponenty zostaną załadowane, jeśli na przykład taką szerokość ekranu sobie osiągniemy jako przeglądarka, tak? Co może pomóc nam dostosować doświadczenie w zależności od urządzenia, które używa nasz użytkownik. To by było na tyle z części praktycznej. Przejdźmy do podsumowania. Wielu z Was się zastanawia, no trochę to brzmi jak server-side rendering, tak? Natomiast jest subtelna różnica. Astro ostatnio trochę się przesuwa w stronę server-side renderingu i tak jak tutaj napisałem, goni Next.js, ale podstawowy tryb działania Astro to nie server-side rendering, a server-side generation, tak? Czyli przy server-side renderingu mamy z kodu JavaScriptowy bundle, potem ten kod musi na serwerze nam działać przy pomocy Node.js, tam działa jakiś middleware, który pobiera dane z API, z CMS-ów, zależy z czym sobie Nexta zintegrujemy i on przesyła te dane do
templatek i dopiero wysyła te struktury HTML-owe do klienta jako server-side rendered, ale też przy tym oferuje możliwość w niektórych miejscach interaktywności, też utrzymuje Virtual DOM, tak. Natomiast Astro, jeśli chcemy mieć jakieś dane z API, z CMS-ów, to to wszystko musi się odbyć w tym domyślnym trybie SSG na etapie buildu, tak? Czyli nasz kod na etapie buildu jest wypełniany danymi z tych zewnętrznych źródeł i jest generowany nam kod HTML, CSS i ewentualnie JavaScript do jakiejś interaktywności. W odróżnieniu od Nexta nie potrzebujemy już tutaj Node.jsa na serwerze, tylko hostujemy tradycyjnie statyczne pliki i klient nam puka requestem po stronę, a my mu tylko te pliki zwracamy. No i o co chodzi z tym gonieniem Nexta i z tymi trybami budowania? Astro ostatnio wprowadziło taką możliwość, żeby sobie wybrać tryb właśnie budowania. Pierwszy static, no to jest to klasyczne SSG, które opisałem. Można tutaj dodać ograniczoną interaktywność i obsługiwać API w podstawowym zakresie, natomiast w momencie, kiedy chcemy, żeby dane z API się odświeżyły, to trzeba stronę wygenerować, zbuildować i zdeployować jeszcze raz. Mamy też od niedawna opcję serwer, czyli tutaj jest już pójście w stronę Next.jsa, wtedy mamy Node.jsa po stronie Astro, możemy sobie zapiąć jakiś adapter SSR i będzie się nam to właśnie podobnie do Nexta zachowywać. Natomiast dla mnie najciekawszy jest tryb hybrid, bo tryb hybrid może nam umożliwia nam decydowanie, które z naszych podstron chcemy, żeby były w pełni interaktywne, a które mają się generować statycznie. Czyli możemy mieć w obrębie jednego codebase'u stronę marketingową naszego projektu, regulamin, FAQ, bloga, wszystko statyczne, ale jeśli chcemy na przykład naszego użytkownika już wpuścić do naszej aplikacji, do jakiejś wysoko interaktywnej części, to wtedy możemy wybrać OK, w tej części niech będzie serwer, zaimplementujemy sobie tam pełnego Reacta, bo tam jest dashboard, bo tam się dzieje wszystko, tak? I użytkownik nawet nie będzie wiedział, że przeszedł z jednego do drugiego. No i tak jak wspomniałem, tryby serwer oraz hybrid są dedykowane zastosowaniom silnie korzystającym z API, objęte autentykacją i autoryzacją, czyli jakieś strony z restrykcją dostępu, no i strony, które często zmieniają treść, bo tak jak wspomniałem, głównie to statyczne podejście Astro jest dedykowane stronom, które rzadko zmieniają swoją treść, a mają jej dużo, a mało interaktywnych elementów. Chciałem też zwrócić Waszą uwagę na to, że Astro nam genialnie podsuwa gotowe przykłady implementacji. Na przykład tutaj mam, to ukradłem od nich z dokumentacji, przykład na serwisie StackBlitz, gdzie jest taki edytor online i oni tutaj pokazują, w jaki sposób można sobie szybko zbudować bloga, używając Astro, tak? Głównie to działa na tym, mamy tutaj taki fajny blog napisany. I tutaj na przykład mamy cały mechanizm zawarty do tego, żeby nam się po prostu posty po unikalnych ID-kach, po slagach wyświetlały. To jest taki przykład, w który trzeba byłoby się zagłębić bardziej. Natomiast ja tylko chciałem, żebyście wiedzieli, że takie rzeczy są. I te templatki blogowe dostarczone przez twórców Astro generalnie są bardzo dobrej jakości. Oni bardzo dbają właśnie, żeby z Lighthouse'a wychodziła setka, żeby SEO było na najwyższym poziomie, accessibility, minimal styling, czyli chcą, żeby każdy sobie to dostosował po swojemu, tak? No i tutaj jest cały proces, gdzie możemy właśnie sobie taki blok wybrać. Już na przykład na etapie CLI, którego pokazywałem, można sobie wybrać taki blok do wygenerowania i na nim sobie po prostu tworzyć swoje treści.
I w tym temacie mamy jeszcze templates i themes. Zacznijmy od templates. Tu jest ten wspomniany blog, ale mamy jeszcze, przepraszam, inne takie podstawowe template'y. To są takie bardzo oszczędne w formie template'y, które każdy sobie może zmodyfikować. Natomiast mamy jeszcze themy, które są bardziej rozbudowane i tutaj można naprawdę znaleźć wszystko. Mamy tutaj filtrowanie po kategoriach. Możemy sobie wybrać blog, dokumentację, e-commerce, landing page, portfolio i są to templatki głównie udostępnione za darmo, które możemy sobie po prostu ściągnąć i zmodyfikować do naszych potrzeb. Inne feature'y Astro, o których warto by było wspomnieć. I18N, czyli internacjonalizacja, w wersji 3 ten dostęp był do tego feature'a był eksperymentalny, teraz od wersji 4 już jest oficjalny. Dzięki routingowi Astro możemy zbudować strony w wielu językach, różne treści, strony międzynarodowe. Są integracje. To jest też jedna z wielu takich przewag Astro, które myślę, że są kluczowe, dlaczego ten framework odnosi sukces. Astro się integruje, tak jak myśmy zintegrowali nasz projekt z Reactem, jeszcze z Solidem, z Preactem, z Litem, Alpinem, z Svelte, Vue. Tak jak wspomniałem, są adaptery do server-side renderingu, chociaż ja uważam, że jeszcze Astro nie jest na tym etapie dojrzałości. W tym momencie do SSR wybrałbym Nexta. Z bazami danych, no jest tego mnóstwo, nawet CMS-y można zintegrować. I to jest siła tego frameworku właśnie, że on się z wieloma rzeczami integruje i można prowadzić nawet codebase w dwóch odrębnych frameworkach, jeśli jest taka potrzeba, jeśli mamy team, jeden, który się specjalizuje w jednym, drugi w drugim, mogą równolegle prowadzić dwie części aplikacji. No i co? Za i przeciw. Do czego jest to Astro? Ma przyjemny developer experience, proste strony z małą ilością JS-a, pisze się przyjemnie, lekkie buildy, niepotrzebny JavaScript jest usuwany. Oprócz tego Astro jeszcze ma optymalizację takich asetów jak grafiki, style, czcionki, tak, możemy też sobie to tam sparametryzować, żeby nam to mniej miejsca zajmowało po załadowaniu do przeglądarki. Sprawdzi się tam, gdzie jest ekstremalny performance potrzebny przy słabej sieci. Wsparcie ze strony narzędzi do deploymentu, oczywiście Netlify, Vercel wszystko wspiera. Niski próg wejścia, no bo jak już znacie HTML i CSS a jak pisaliście w jakimś w ogóle frameworku nowoczesnym, to wchodzicie jak do siebie. Szeroki wachlarz możliwości implementacyjnych dzięki integracjom, to co przed chwilą wspomniałem. Wady. W bardziej rozbudowanych apkach jednak wybrałbym ten Next.js, który ma lepsze wsparcie dla tej serwerowej części. SSR jest tam dopracowywany dłużej i jednak jemu bym zaufał. Niektóre integracje i feature'y no nie są production ready. Tak jak wspominałem, internacjonalizacja strony jeszcze niedawno było experimental, ale już jest production ready. Natomiast nie jest to framework jeszcze tak dojrzały, jak byśmy chcieli i pewne rzeczy, jeśli będziemy bardzo specyficzni w naszych wymaganiach, jeszcze nie są zaimplementowane. Też uważam, że możliwość integracji tak wielu frameworków w jednym projekcie może też doprowadzić nas do tego spaghetti, które pokazywałem na samym początku i niekoniecznie może nam to wyjść na dobre, jeśli chodzi o organizację struktury projektu i możemy po prostu stworzyć jakiegoś małego potworka zamiast fajnego kodu.
I jeśli chodzi o mnie, to by było wszystko. Zapraszamy oczywiście do JLabs na następne Talk for Devs. Sprawdzajcie też strony karier, które mamy. Na pewno jakieś fajne oferty będziecie mogli złapać. Zapraszam Was też serdecznie na Devox 2024, jeśli jest Wam po drodze. Tam będę z kolei mówił właśnie o tym bracie Astro, czyli Next.js i o wersji 14, co tam możemy fajnego znaleźć i nowego, oraz o tym, czy Next.js to jest PHP, tylko inaczej i czy faktycznie na tym skorzystaliśmy. Tu macie link do kursu w formie kodu QR i zapraszam Was do zadawania pytań, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Dzięki. Dzięki bardzo, Sebastian, za bardzo interesującą prezentację. W międzyczasie możesz się tam przełączyć na StreamYarda. Adriana bym poprosił o to, żeby... O, właśnie, dziękuję Ci bardzo, Adrian. I trochę pytań się pojawiło, więc ja Cię zostawiam z tymi pytaniami, a najwyżej potem jeszcze do Ciebie tutaj wrócę. Jasne. Czy w Astro da się generować dynamiczne obrazki OG? Nie wiem, co jest skrótem od OG. Czy łatwo jest dodać i18n? Tak, teraz jest bardzo łatwo. Wcześniej było to trochę trudniejsze ze względu na to, że to był feature eksperymentalny. Astro ma całą dedykowaną stronę w dokumentacji co do tego, jak to zrobić. Mieści się to na 3 stronach A4, także dla mnie to jest krótko. Tak, Astro generalnie jest bardzo podobne w idei działania do Gatsby, natomiast według mnie troszkę wyprzedza Gatsby pod tym względem, że integruje się z taką masą frameworków i narzędzi zewnętrznych. Mam wrażenie, że w Gatsby trochę community zawiodło i teraz niestety ten projekt umiera, chociaż ja na początku mu kibicowałem, bo był fajny. Oprócz tego mamy jeszcze innych konkurentów Astro, takich jak na przykład Hugo albo Jekyll, ale te frameworki nam nie oferują takiego wsparcia JavaScriptu, jak robi to Astro. Nie zagłębiałem się w ten temat, przykro mi. Nie będę Ci w stanie udzielić tej odpowiedzi, ale dzięki za pytanie. Na pewno się doedukuję i w komentarzu pod tym filmem zamieszczę Ci odpowiedź. Dobra, na ten moment to są wszystkie pytania, jakie dotarły. Mamy jeszcze chwilkę, także gorąco zachęcam do tego, żeby skorzystać z tego, że mamy tutaj Sebastiana, a widzę, że się kolejne pytanie pojawiło. Jeśli chodzi o SEO, to z Astro jest dużo lepiej, szczególnie w tym statycznym trybie generowania kodu, bo wtedy generujemy do czystego HTML, czyli jakby cofamy się trochę do tych przeszłych wzorców, do których po prostu te algorytmy Google'owe i innych wyszukiwarek są w 100% dostosowane do tego, żeby czytać, tak? Jeśli użyjemy JavaScriptu, no to tak jak z każdym innym JavaScriptem w Reactie. O tyle, ile jest wspierane na ten moment, to taki efekt dostaniemy, tak? Natomiast jeśli chodzi o te strony oparte o treść, generowane statycznie, to jak najbardziej SEO będzie lepsze niż na przykład w aplikacji Reactowej. Tutaj Grzegorz Zieliński dopytuje o to, że na prezentacjach było coś wspomniane o Open Graphie, że jest łatwo i fajnie. Ja wspomniałem, że jest optymalizacja obrazków, tak, że można w Astro po prostu generować obrazki, które są dostosowane do rozmiaru strony, czyli możemy wrzucić mega duży obrazek i Astro nam go po prostu zeskaluje i skompresuje do takiej formy, jeśli użyjemy komponentu image z Astro, żeby było jak najmniejsze i jak po prostu najszybszym resursem do załadowania. Natomiast nie przypominam sobie, żebym wspominał o Open Graph.
Nie wiem, mam takie nie do końca pozytywne doświadczenia z PHP. Zaczynam od PHP, od Symfony i zawsze ten wzorzec templatkowy nie do końca do mnie trafiał. Ale to myślę kwestia preferencji. Mamy wyjaśniony temat. To jeszcze pozwolę sobie zostawić tutaj chwilę, jeżeli tylko u Was się pojawi jakieś pytanie, śmiało zadawajcie je na czacie. Ja pozwolę sobie przypomnieć, że dzisiejszy webinar, dzisiejszy Talk for Devs jest ostatnim przed wakacjami. Widzimy się we wrześniu na kolejnych Talk for Devsach. Ja też bardzo gorąco zachęcam do tego, że jeżeli macie ochotę, tak jak Sebastian, wystąpić na naszym Talk for Devsie, śmiało można do nas napisać, czy to przez social media, czy przez kontakt przez naszą stronę. Bardzo gorąco do tego zachęcam i zachęcam też do tego, żeby pojawić się na prelekcji Sebastiana na najbliższym Devoksie w czerwcu. Z tego co widziałem, bardzo ciekawy temat, więc gorąco do tego zachęcam i też zachęcam do tego, żeby pojawić się na naszym stoisku i na naszej strefie chilloutu. Przygotowaliśmy dla Was trochę atrakcji, przygotowaliśmy też bardzo fajny konkurs, gdzie będzie można wygrać bardzo atrakcyjne nagrody, więc wpadajcie, odwiedzajcie nas. A widzę, że chyba jeszcze jedno pytanie się pojawiło w międzyczasie. To jest bardzo dobre pytanie. Ja nie jestem w stanie w 100% odpowiedzieć za to, odpowiadać po prostu za to, czy to się płynnie odbędzie, dlatego że ja z Astro korzystam od wersji 2 z hakiem, czyli od tej pierwszej nie miałem doświadczenia, ale mam już masę stron napisanych w Astro, wydaje mi się, że około 20 i wszystkie aktualizuję regularnie do najnowszych wersji. Przejście z 2 na 3 czy z 3 na 4 odbyło się praktycznie bezproblemowo. Nie, wiem, że to jest dowód anegdotyczny, ale takie mam doświadczenie, że no, nie napotkałem żadnych trudności. Kod, który napisałem, nadal działał. Jeden miałem przypadek, że właśnie używałem jakiegoś eksperymentalnego feature'a, który sobie sam aktywowałem w opcjach projektu. On był właśnie związany z generowaniem obrazków i jak przechodziłem z wersji na wersję, to Astro sam w CLI-u mi napisał: hej, używasz tego eksperymentalnego feature'a, zamień go na nowy, który już nie jest eksperymentalny, tak? Czyli napisał mi de facto w CLI-u, co mam zrobić. Myślę, że to jest dość user-friendly. Okej. Wszystkie pytania? No to co? Myślę, że przechodzimy w takim razie do końca. Ja Ci, Sebastian, z naszej tutaj strony JLabsowej działu marketingu bardzo dziękuję za to, że wystąpiłeś na 93. Talk for Devs, że podzieliłeś się z nami swoją wiedzą i swoimi doświadczeniami. Myślę, że wielu osobom tutaj troszeczkę przychyliłeś tego kosmosu i będą mogli przez niego swobodnie podróżować. No i mam nadzieję, że zobaczymy się na jeszcze jednym Talk for Devsie w przyszłości. Z przyjemnością. Bardzo Wam dziękuję za to, że zorganizowaliście to dla mnie, a publiczności dziękuję za pytania. Jesteście super, dzięki wielkie za odzew i za te reakcje, bo to naprawdę dużo mi daje. Ta świadomość, że ktoś mnie słucha z zaciekawieniem.